Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Ja nazywam się Szymon Mielczarek i w pierwszej części naszego spotkania przedstawię Państwu problematykę zrzutów z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej. W drugiej części kolega Wojciech Tomaszewski opowie o doświadczeniach z montażu kraty HSR Screen w Krakowie. Witam Państwa serdecznie też. Prezentacja, którą dzisiaj chcę przedstawić, urządzenia, które chcę przedstawić, są oparte o rozwiązania i doświadczenia firmy HST, firmy niemieckiej, która od blisko 30 lat działa na rynku zarówno europejskim, jak i azjatyckim. Ecolunicon jest wyłącznym przedstawicielem rozwiązań HST na terenie Polski, a HST jest naszym partnerem technologicznym. Zacznę od podstaw, czyli co to jest przelew burzowy. Jak Państwo zapewne dobrze wiecie, w rozwiązaniach kanalizacji ogólnospławnej, czyli kanalizacji, która jednocześnie odprowadza ścieki sanitarne, odprowadza również ścieki czy wody opadowe zebrane z terenu miasta. W przypadku pogody deszczowej ilość ścieków, która płynie kanalizacją, jest zbyt duża, żeby odprowadzić się bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków. Dlatego w niektórych punktach miasta wybudowane zostały przelewy burzowe, które nadmiar tych ścieków, tych wód prowadzonych kanalizacją ogólnospławną odprowadzane są bez oczyszczania bezpośrednio do odbiornika. Najczęściej rzeki zlokalizowanej właśnie blisko kanalizacji. Czyli mamy taki typowy układ, kolektor ogólnospławny, przelew burzowy w postaci pewnej krawędzi, pewnego murku i odpływ poprzez burzowiec do odbiornika. Rozwiązania te były praktykowane od samych początków budowy kanalizacji ogólnospławnej. Wiele lat badań spowodowało, że można zauważyć różne oddziaływanie negatywne takich ścieków nieoczyszczonych zrzucanych do odbiornika na ten odbiornik. Można zauważyć chwilowy wzrost przepływu, erozję tego odbiornika, nanoszone są zanieczyszczenia, wzrasta stężenie zanieczyszczeń negatywnie oddziałujących na odbiornik, takie jak amoniak, substancje toksyczne. Po zrzucie z przelewu burzowego w odbiorniku następuje deficyt tlenu zarówno w wodzie, jak i osadach, co negatywnie wpływa na rozwój życia w tym odbiorniku. Dodatkowo wraz ze ściekami zrzucanymi do odbiornika poprzez przelew burzowy odprowadzane są różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, odpady, oleje, zanieczyszczenia unoszące się na wodzie, a przede wszystkim zanieczyszczenia sanitarne, różnego rodzaju środki higieniczne stosowane w gospodarstwach domowych. Dodatkowo wraz ze ściekami odprowadzanymi do odbiornika następuje skażenie tego odbiornika bakteriami i wirusami. Dodatkowo poprzez długotrwałe oddziaływanie ścieków z przelewu burzowego na odbiornik możemy zauważyć zmianę reżimu hydrologicznego odbiornika, zmianę morfologii tego odbiornika. W odbiorniku kumulują się metale ciężkie, gromadzone są nierozkładalne substancje organiczne i odkładane są osady. Powoduje to deficyt tlenu wywołany procesem eutrofizacji wynikający właśnie z zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. Tu jest parę zdjęć, które zostały wykonane w Krakowie i można zobaczyć, jak wygląda okolica przelewu burzowego, czy odprowadzenia przelewu burzowego do odbiornika. Widać, że zanieczyszczenia, przede wszystkim właśnie środki higieniczne, różnego rodzaju chusteczki, są zatrzymywane w okolicy wylotu przelewu do rzeki i zatrzymują się, wpływając negatywnie na całą estetykę tego miejsca.
Kolejne zdjęcia widać te środki higieniczne zatrzymywane na różnego rodzaju roślinach, krzewach. To są oczywiście ten efekt wizualny. Cały ładunek zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie oczywiście oddziaływuje, nie jest tak widoczny, to jest tak najbardziej ta najbardziej widoczna część zanieczyszczeń odprowadzanych, ale oczywiście ten ładunek jest wprowadzany wraz ze ściekami, miesza się z wodą i na dłuższym odcinku rzeki oddziaływuje negatywnie. Oczywiście też istotne są kwestie prawne, regulacje prawne, które obejmują zagadnienie przelewów do kanalizacji ogólnospławnej do odbiorników. W myśl rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 2019 roku średnia roczna liczba zrzutów z kanalizacji ogólnospławnej nie może być większa niż 10. W myśl przepisów prawa wodnego z 2017 roku ścieki komunalne, ścieki bytowe zmieszane z wodami opadowymi traktowane są jako ścieki, czyli zrzucając przez przelew burzowy ścieki do odbiornika, tak naprawdę zrzucamy nie wody opadowe, które są traktowane w myśl nowego prawa wodnego jako wody, ale po zmieszaniu ich ze ściekami zrzucamy nieoczyszczone ścieki. Nie bez znaczenia są również opłaty środowiskowe wynikające z przepisów prawnych, które wynoszą 250 zł na dobę za każdy metr sześcienny na sekundę, zgodnie z maksymalną ilością ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi. Czyli te wszystkie czynniki powodują, że warto pochylić się nad problemem przelewów burzowych i zastanowić się, co można zmienić, aby te obiekty działały efektywniej. Jak to robią w Niemczech? No bo w Niemczech kanalizacja ogólnospławna jest jedną z popularniejszych rozwiązań kanalizacji w miastach i tamten problem został rozwiązany. W jaki sposób? Oczywiście w normalnych warunkach całość ścieków bytowych odprowadzanych z terenu miasta jest skierowane na oczyszczalnię ścieków. W przypadku wystąpienia opadu również następuje przelew, tylko nie przelew burzowy do odbiornika, do rzeki, tylko przelew do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego obok tego kolektora głównego. Nadmiar wody, która nie może być przyjęta z ścieków, które nie może być przyjęte przez oczyszczalnię, jest czasowo retencjonowane w zbiorniku retencyjnym i następnie odprowadzane do oczyszczalni, do kanału kierującego ścieki do oczyszczalni. Dopiero w przypadku, kiedy ten deszcz jest tak intensywny, ta objętość opadów odprowadzana z terenu miasta jest tak duża, że zbiornik retencyjny wyczerpał swoją pojemność, dopiero wtedy następuje w odpowiedni sposób, poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne, minimalizujące skutki negatywne odprowadzenia do odbiornika, dopiero ten przelew do odbiornika, czyli jest to, można powiedzieć, podobne rozwiązanie jak w Polsce, tylko dodatkowo mamy zbiornik retencyjny, który magazynuje, który nie odprowadza tych ścieków do odbiornika, tylko z powrotem są odprowadzane w czasie pogody bezdeszczowej czy po ustaniu tego deszczu do oczyszczalni ścieków. I są podczyszczane i dopiero później takie oczyszczone ścieki są odprowadzane do środowiska. Zbiorniki retencyjne, te buforowe przed oczyszczalnią ścieków, mogą być wykonane jako zbiorniki podziemne lub jako zbiorniki otwarte naziemne, w zależności oczywiście od dostępności miejsca, od lokalizacji. Tutaj jest zdjęcie takiego zbiornika otwartego. Widać w nim dwie komory retencyjne, czyli mamy pierwszą widoczną, że tak powiem, na planie centralnym i z tyłu widać drugą komorę, która napełnia się w drugim stopniu,
A z lewej strony możecie Państwo zobaczyć kanał, kolektor ogólnospławny, którym płyną te ścieki w czasie pogody bezdeszczowej, tak jak na przykład ujęte na zdjęciu, lub w przypadku pogody deszczowej ten kolektor jest napełniony w większym stopniu, aż do przelania się poprzez tą krawędź przelewową, którą widać też na zdjęciu. Czyli w przypadku pogody deszczowej poprzez krawędź przelewową z tego kolektora woda przelewa się do zbiornika retencyjnego. Jeżeli ten pierwszy zbiornik, ta pierwsza komora zbiornika retencyjnego się napełni, przelewa się do kolejnej komory, do kolejnej kwatery tego zbiornika. Tak, czyli tutaj mamy ten sam obieg, tylko właśnie po wystąpieniu opadu. Widać, że ta druga kwatera jest jeszcze napełniona, ta pierwsza kwatera jest opróżniana. Opróżniana w ten sposób poprzez układ pompowy jest ten ściek zgromadzony z tego zbiornika odprowadzony z odpowiednim wydatkiem do kolektora kierującego ścieki na oczyszczalnię ścieków. Jak Państwo mogą zauważyć, efektem magazynowania tych ścieków w zbiorniku są osady, które zdążyły się w czasie przytrzymania tej wody, tych ścieków w zbiorniku wytrącić, sedymentować na dno. I te osady powodują, że na dnie zgromadzi się taki szlam, taki brud, który w przypadku niewłaściwej eksploatacji mógłby powodować raz odory, które wydobywały się z takiego zbiornika, dwa, zmniejszały jego objętość czynną. Dlatego jednym z rozwiązań, które chcę Państwu przedstawić, są urządzenia płuczące, które właśnie w takich zbiornikach można zastosować, które wpływają pozytywnie na pracę takiego zbiornika, poprawiają jego parametry eksploatacyjne. Tymi urządzeniami są koryta płuczące, które widać po lewej stronie, i strumienice płuczące po prawej stronie. Jakie zalety mają te urządzenia? Po pierwsze, chwilowo zwiększają prędkość przepływu ścieków w takim zbiorniku, powodując wytworzenie fali płuczącej. I ta fala płucząca spłukuje z dna te zgromadzone zanieczyszczenia. Do płukania wykorzystujemy nie wodę wodociągową, tylko te ścieki, które są w tym zbiorniku zgromadzone, czyli jakby płuczemy to dno tymi ściekami zgromadzonymi, dzięki czemu nie zużywamy dodatkowego medium, jakim może być woda. Dzięki temu następuje remobilizacja osadów i transport, przeniesienie tych osadów z dna zbiornika do komory gromadzącej szlam i stamtąd jest pompowana ta cała zanieczyszczona woda, te ścieki do oczyszczalni ścieków. Tak, czyli mamy koryto płuczące. Takie koryto płuczące zmontowane jest na jednym z końców zbiornika retencyjnego, w górnej jego części, tak żeby to koryto po napełnieniu i po wylaniu tej wody, tych ścieków zgromadzonych w tym korycie wywołało tą falę płuczącą, i na drugim końcu mamy taką żąpię, zagłębienie w dnie tego zbiornika, gdzie te zanieczyszczenia są magazynowane. I tak jak widać na tych trzech zdjęciach na dole, mamy zbiornik zanieczyszczony, następuje płukanie i mamy zbiornik oczyszczony. Oczywiście w zależności od rodzaju zbiornika, charakterystyki ścieków, które są gromadzone, ilość tych cykli płukania jest indywidualnie dostosowywana. Oczywiście to wszystko działa w sposób automatyczny, ale można zaprogramować ilość cykli płukania takiego zbiornika, tak żeby w efekcie zbiornik był oczyszczony. To nie jest, że zawsze będą 2 cykle płukania albo zawsze 10. Jest to indywidualnie
dobierane do długości, do położenia tego koryta, do właśnie charakterystyki ścieków, które są w tym zbiorniku magazynowane. Tutaj pierwszy filmik przedstawiający pokazujący, jak to się działa, czyli tymi ściekami się napełnia i po strzelaniu, po zmianie środka ciężkości to koryto obkręca i ta woda się z tego koryta wylewa. Tutaj powinien być zaraz kolejny filmik. Tutaj też Państwo widzą właśnie po wylaniu tej wody, zanieczyszczenia, które są zgromadzone na dnie, są przenoszone w dalszą część tego zbiornika i przy kolejnym cyklu płukania są przenoszone aż do końca. A tu już ta pierwsza część zbiornika jest wyczyszczona. Na samej końcówce właśnie ta fala płynąca przenosi zanieczyszczenia do tej żąpli zlokalizowanej na końcu zbiornika. Czyli można powiedzieć, w bardzo prosty sposób ten zbiornik jest utrzymywany w wysokim stanie sanitarnym. Jak widać, jest to centrum jakiegoś miasteczka i te odory, jeżeli by z takiego zbiornika by się wydobywały, to byłyby bardzo negatywnie odbierane przez społeczeństwo lokalne. Takie zbiorniki właśnie są powszechnie stosowane w Niemczech i bardzo często są to obiekty otwarte, czyli nie mogą wydzielać różnego rodzaju negatywnych zapachów. Sam dobór takiego koryta płuczącego jest bardzo prosty. Jest pewien nomogram, który w zależności od spadku dna zbiornika, od długości tego zbiornika, czyli tej ścieżki płukania oraz wysokości położenia płuczki nad dnem zbiornika, można dobrać objętość koryta na metr bieżący, czyli można odczytać z takiego wykresu, z takiego nomogramu, jakie urządzenie jest najlepiej dobrane do tych parametrów zbiornika, który akurat jest zaprojektowany, zastosowany, bo oczywiście można takie koryta płuczące zastosować nie tylko w nowych obiektach, ale też przez doposażenie zbiorników istniejących. Drugim rodzajem urządzenia przeznaczonego do utrzymywania odpowiedniego stanu zbiorników retencyjnych są strumienice. Tutaj w oparciu o rozwiązania firmy HST chcę przedstawić strumienicę napowietrzająco-płuczącą. To nie jest tylko strumienica płucząca, ale też strumienica napowietrzająca. Czemu właśnie jest to istotne? Taka strumienica ma te przewagi, że odpowiedni algorytm pracy umożliwia wyróżnienie 3 faz pracy takiej strumienicy, czyli faza napowietrzania, kiedy zbiornik jest jeszcze napełniony, te ścieki są przetrzymywane, strumienica się włącza i wprowadza powietrze, które jest wymieszane właśnie z tymi ściekami do tych ścieków i dzięki temu utrzymuje odpowiednią jakość, tak że one nie następują procesy zagniwania ścieków w czasie przetrzymywania. Kolejna faza pracy to jest faza mieszania. Jeżeli już następuje proces opróżniania zbiornika, to chcemy, aby te wszystkie osady, które zdążyły sedymentować na dno, zostały znowu aktywowane, wzruszone i żeby były zawieszone w tych ściekach, żeby nie była to później warstwa na dnie, dzięki czemu
zmniejszamy koszty późniejszego czyszczenia dna zbiornika, czyli faza mieszania. Strumienica wchodzi w tą fazę i odpowiednio pobudza, wzrusza te osady, które się zdążyły wytrącić i zatrzymać na dnie. I ostatnia faza, czyli faza czyszczenia, kiedy mamy zbiornik już prawie pusty, strumienica pobiera część ścieków, które są odprowadzone i tymi ściekami ten zbiornik spłukuje, dzięki czemu efektem mamy zbiornik czysty. Dodatkowo ta strumienica, którą Państwu prezentuję, nie jest strumienicą o stałym, że tak powiem, kierunku działania, tylko ten zakres pracy jest w zakresie 270-280 stopni. Ta dysza, która wprowadza wodę do ścieków, jest dyszą ruchomą, to znaczy całe ramię obraca się wokół osi strumienicy w zakresie 270-280 stopni i umożliwia spłukanie szerszego obszaru niż tylko strumienica, która działa na wprost. To jest właśnie takie porównanie dwóch rozwiązań. Po lewej stronie mogą Państwo zobaczyć zdjęcie ze strumienicą taką stacjonarną, ukierunkowaną w jednym kierunku i widać, że w tym kierunku, w którym strumienica działa, jest zbiornik wyczyszczony. To, co się dzieje obok, no to wskazuje, że efektywność takiej strumienicy jest niewystarczająca. Na zdjęciu po prawej stronie mamy strumienicę właśnie z ruchomym ramieniem, które czyści większy zakres dna zbiornika, dzięki czemu ten zbiornik jest czysty. Oczywiście ten zbiornik, ta strumienica nie działa w pełnym zakresie zawsze, tylko możemy odpowiednio zaprogramować. Jest całe oprogramowanie, które umożliwia nam efektywne zarządzanie pracą takiej strumienicy. Dodatkowo stosowane są kamery, które umożliwiają sprawdzenie efektywności pracy strumienicy. Możemy też określić miejsca krytyczne w takim zbiorniku, tak żeby takie miejsca szczególnie dokładnie doczyścić, na przykład narożniki, słupy, inne przeszkody, różnego rodzaju zagłębienia, w których wiemy, że zawsze te osady są słabo wypłukiwane. I tak jak widać, strumienica oczywiście może działać zawsze z pełną mocą, z pełnym wydatkiem, ale jest to niepotrzebne zużycie energii. Możemy zaprogramować tak, żeby na przykład, tak jak mamy tutaj kolumnę i za tą kolumną gromadzą się różnego rodzaju zanieczyszczenia. W tych miejscach, jeżeli strumienica będzie ukierunkowana właśnie w tą stronę, zwiększyć jej moc i później tam, gdzie nie trzeba, zmniejszyć. Czyli patrząc na tę czerwoną linię na wykresie kołowym, widzimy, że jeżeli mamy bliską odległość od ściany, możemy zmniejszyć moc o połowę, potem przy ukierunkowaniu na narożnik, na kolumnę możemy zwiększyć moc, potem znowu wtedy, kiedy nie trzeba, zmniejszyć i dzięki temu oszczędzamy energię i zmniejszamy koszty eksploatacyjne. Tutaj mamy filmik pokazujący właśnie tę fazę Ta rura, którą widać, to jest rura, która zasysa powietrze. W drugiej fazie faza mieszania, czyli mamy już prawie zbiornik opróżniony, strumienica już działa i wyrusza te wszystkie osady, które są zgromadzone, tak żeby efektywniej wyczyścić zbiornik. Jak widać na filmiku, że to ramię
jest obrotowe, teraz akurat jest czyszczony narożnik, ale mamy szeroki zakres pracy takiej strumienicy. No i ostatnia faza płukania. To jak widać na tym filmiku, strumienica pobiera ze sobą wodę, te ścieki, które są zgromadzone w zbiorniku i następnie ruchem obrotowym czyści fragment po fragmencie dno zbiornika. Zaraz będzie ok, widać końcówkę. Tak, czyli mamy 3 fazy. Sama strumienica w zbiorniku może być umieszczona w różny sposób. Istotne jest, żeby pompa zasilająca strumienicę miała dostęp do ścieków. Tutaj przykładowo żąpia, nad którą zlokalizowana jest strumienica. Ścieki zgromadzone dopływają do tej żąpi i strumienica z tymi ściekami czyści dno zbiornika. Inny przypadek, pompy zlokalizowane kilka metrów od strumienicy, w zagłębieniu w żąpi, w kanale takim właśnie magazynującym ścieki i strumienica ustawiona na tym górnym poziomie. Tutaj akurat widzimy 2 strumienice, które każda z nich ma swój obszar do wyczyszczenia. Na tym małym zdjęciu w dolnej części slajdu możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądał ten zbiornik przed zamontowaniem strumienic. Na dnie tego zbiornika, na słupach było pełno zanieczyszczeń różnego rodzaju, które nie były spłukiwane w czasie opróżnienia zbiornika i one tam zalegały. Po zamontowaniu strumienic ten problem został wyeliminowany. Inny przykład, 2 strumienice, każda w swoją stronę działa. Długi zbiornik, układ kilku strumienic, każda też czyści w swój fragment zbiornika. Albo bardzo duże zbiorniki, to jak można zobaczyć, w głąb tego zbiornika tych strumienic jest bardzo dużo, każda jest zasilana rurociągiem doprowadzającym wodę, ścieki do pompy, która zasila strumienicę. Strumienica ma standardowe gabaryty, wysokość 2 metry, długość 3,7 metra, szerokość 1 metr, z napędem elektrycznym o mocy od 5,5 do 13,5 kW, w zależności oczywiście od tego, jakie gabaryty ma zbiornik, gdzie jest zlokalizowana, na jaką odległość ta woda, te ścieki muszą być ukierunkowane, dokąd muszą dojść, żeby wyczyścić zbiornik. Taki niebieski daszek, który jest zlokalizowany zawsze na strumienicy, on nie jest tylko takim gadżetem estetycznym. Pod tym daszkiem są zlokalizowane napędy typu AUMA, które powodują, że to ramię, ta dysza strumienicy się obraca. To jest takie zabezpieczenie, żeby w przypadku zalania całej strumienicy, kiedy ona pracuje pod wodą, pod ten daszek nie wpływały ścieki, tylko żeby tam było zlokalizowane powietrze, czyli mamy takie zabezpieczenie tego napędu przed dopływem różnego rodzaju zanieczyszczeń, co wpływa pozytywnie na eksploatację takiej strumienicy i ryzyko nieprawidłowej pracy. Innym rozwiązaniem, również przeznaczonym na przelewy burzowe, są kraty typu HSR Screen. Te kraty mają troszeczkę inne zadanie. Tutaj nie retencjonujemy całej wody, całych ścieków, które właśnie są tym
tym nadmiarem, który można odprowadzić do oczyszczalni ścieków. Taką kratę lokalizujemy na krawędzi przelewowej i taka krata ma za zadanie podczyścić ten przepływ, który jest kierowany przez przelew burzowy przed odprowadzeniem do środowiska. Czyli nie jest to budowa dodatkowego zbiornika, tylko w istniejącej komorze przelewowej doinstalowana jest krata, na której zatrzymywane są te wszystkie zanieczyszczenia z przelewu, które przepływają przez przelew. Czyli to, co pokazywałem na zdjęciach, różnego rodzaju zanieczyszczenia, powinny się zatrzymywać na kracie. Tak, czyli mamy tutaj przykład realizacji. Krata zlokalizowana na krawędzi przelewowej. Z lewej strony, znaczy na zdjęciu z lewej strony widać po lewej stronie kanał, ten kolektor ogólnospławny. Następnie woda przepływa przez kratę i przepływa właśnie do kanału ukierunkowującego do odbiornika. Tutaj widać, jak działa taka krata. Na takiej kracie zatrzymywane są właśnie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które normalnie by przypłynęły do odbiornika, czyli różnego rodzaju papiery, chusteczki, środki higieniczne. Te zanieczyszczenia, zatrzymując się na kracie, można powiedzieć, ją zalepiają. Jeżeli ją zalepiają, to powodują zwiększenie efektu filtracji. Oczywiście, gdyby nie odpowiedni system oczyszczenia tej kraty, ta krata bardzo szybko by się zapchała, ale mamy zgrzebła ruchome, które w odpowiednim momencie się włączają i tą kratę przeczyszczają. Oczywiście one nie jest jakby celem, żeby te zgrzebła cały czas utrzymały tą kratę w stanie czystości, bo ten efekt filtracji jest efektem pożądanym. Im bardziej, można powiedzieć, ta krata jest zapchana tymi zanieczyszczeniami, tym mniej zanieczyszczeń przedostaje się na drugą stronę, tej strony ukierunkowującej do odbiornika. Ale też nie możemy dopuścić, żeby te zanieczyszczenia spowodowały całkowite ograniczenie przepustowości kraty, żeby ścieki przelały się górą. To też nie jest efekt zamierzony, czyli w odpowiednim momencie, analizując system, który jest zainstalowany, analizuje poziom wody przed przelewem i zmniejsza prędkość pracy tych zgrzebeł i prędkość oczyszczania kraty. Czyli mamy widok od strony napływu na zdjęciu po lewej stronie. Widać tylko właśnie kratę, zgrzebła. Po prawej stronie na zdjęciu widzimy tą widok od strony odpływu, od tej strony, można powiedzieć, czystej. Tam mamy cały napęd tych zgrzebeł. Jest to napęd oparty o hydraulikę siłową i te siłowniki hydrauliczne poruszają z odpowiednią prędkością, w odpowiednim zakresie zgrzebła, które oczyszczają tą kratę, utrzymują ją w odpowiedniej czystości. Tak, tu kolejne zdjęcie pokazujące właśnie od strony odpływu, od strony napływu. Tutaj widać, jak takie zgrzebło się porusza i na końcu mamy właśnie taki ruch dodatkowy elementów, które wyczesują z pomiędzy tych płaskowników na kracie te zanieczyszczenia, które się tam zgromadziły. Co się dzieje, jeszcze, że tak powiem, wrócę do slajdu poprzedniego, co się dzieje z tymi zanieczyszczeniami, które są oczyszczane? One nie są nigdzie gromadzone, czyli taka krata nie wymaga eksploatacji, nie wymaga odprowadzenia skratek z tej kraty, tylko te wszystkie zanieczyszczenia trafiają z powrotem do kanału kierującego te wody na oczyszczalnię, czyli
są zatrzymywane na kracie, a następnie z grzebo powodują, że te zanieczyszczenia spadają i wraz z przepływającym ściekiem mieszają się i są dalej odprowadzane do oczyszczalni. Czyli można powiedzieć taki obiekt niewymagający bieżącej eksploatacji, tak jak każda krata na wlocie do oczyszczalni, która wymaga całej eksploatacji i usuwania z kraty. Tutaj dzieje się to w sposób automatyczny i można powiedzieć bezobsługowy. Dobrze, kontynuując, tutaj jest pokazane, jaki wpływ ma sposób wykonstruowania kraty na jej długość. Oczywiście w zależności od tego, ile mamy miejsca w istniejącej komorze przelewowej, no możemy dobrać odpowiednią długość, wysokość kraty, tak żeby uzyskać odpowiednią jej przepustowość. Jednakże w wielu przypadkach jest tak, że mamy oczekiwaną przepustowość takiej kraty, ale tego miejsca za dużo nie mamy. Więc trzeba dobrać tą konstrukcję kraty w taki sposób, aby jej długość była jak najmniejsza. I teraz tutaj przykład. Dla przepustowości 800 litrów na sekundę przy prędkości przepływu 1,6 metra na sekundę mamy kratę o długości 2,5 metra i wysokości 0,4 metra. I to jest krata, gdzie mamy wolny przelot 3 mm, przepraszam, 5 mm, a wolny przelot płaskowniki mamy o grubości 3 mm, wolny przelot 5 mm pomiędzy kolejnymi płaskownikami. Zwiększając grubość płaskownika do 4 mm, sama długość kraty jest o 14,5% dłuższa, większa i co powoduje, że potrzebujemy więcej miejsca. Jeżeli byśmy zmienili sam rodzaj kraty, zamiast kraty zastosowali szczeliny, to te szczeliny o średnicy 5 mm i długości 24 mm, takie oczko, powoduje, że krata już jest dłuższa o 22%. Jeżeli byśmy zrobili samą perforację w formie otworów o średnicy 5 mm, mamy prawie 50% dłuższą kratę, czyli pomijając inne aspekty techniczne takiej kraty, widać, że te płaskowniki w układzie poziomym powodują, że ta krata jest najkrótsza, najmniejsza, co oczywiście też wpływa na samą cenę takiej kraty, no bo patrzymy na ilość materiału zużytego, ale też na miejsce, gdzie możemy taką kratę zabudować. Tak jak mówiłem, sterowanie tymi zgrzebłami jest poprzez hydraulikę siłową, czyli mamy pompę hydrauliczną, olej hydrauliczny i ta pompa powoduje ruch siłowników i ruch tych zgrzebeł. Oczywiście ze względów na bezpieczeństwo środowiska wodnego, na przykład w przypadku jakiejś awarii, wycieku tego oleju, olej, który stosowany jest olejem bezpiecznym, olejem biodegradowalnym, czyli w przypadku jakichś wycieków nie powoduje to negatywnego wpływu na środowisko. Podstawowe parametry takiej kraty, oczywiście każda krata jest indywidualnie dobierana do przelewu burzowego, ale podstawowe parametry to jest od 405 do 1,70 m, długość pojedynczego modułu od 2,5 do 9 metrów. W przypadku bardzo długich krawędzi przelewowych możemy kilka modułów jeden za drugim poukładać, poustawiać, pomontować, tak żeby mieć na całej długości tego przelewu kratę. Przepustowość pojedynczej kraty do 9 m3 na sekundę przy każdym module. Szczelina jest dobierana indywidualnie i jest w zakresie od 4 do 8 mm. Tak jak mówiłem, napęd elektrohydrauliczny, moc napędu od 2,2 do 5,5 kW i wykonanie z materiałów kompozytowych i stali nierdzewnej.
Sama krata może być zlokalizowana w różny sposób, w standardowym ustawieniu pionowym z odpowiednimi krawędziami przylewowymi, które umożliwiają regulację czy w sposób stały, czy w sposób powiedzmy zmienny wysokości, kiedy następuje przelew przez kratę, czyli mamy takie dodatkowe, widać tutaj na tych rysunkach po prawej stronie od kraty, takie urządzenie, które powoduje właśnie wymuszenie zwiększenia wysokości przelewu. Możemy takie kraty zlokalizować, umieścić w orientacji poziomej, jeżeli jest taka potrzeba, czy też nie ma miejsca na inny rodzaj montażu. Możemy taką kratę zrobić jako kratę ruchomą, podnoszoną, która działa tylko w tej sytuacji, kiedy jest potrzebna, czyli można ją jakby zdemontować z krawędzi przylewowej. Kilka właśnie takich zdjęć pokazujących te rozwiązania. Tutaj mamy z tą ruchomą, z tą stałą krawędzią przylewową dodatkowo, z krawędzią ruchomą na siłownikach w układzie poziomym. Oczywiście krata jest tak zaprojektowana, że w przypadku, kiedy nastąpi jakaś awaria, jeżeli hydraulika siłowa nie zadziała i krata się cała zalepi, to oczywiście krata jest dostosowana, żeby nad kratą następował przelew awaryjny do odbiornika. Oczywiście wtedy zanieczyszczenia zostaną wraz z tym przepływem odprowadzane do odbiornika, ale nie zostanie przeciążona oczyszczalnia ścieków, co może być groźniejsze dla pracy takiej oczyszczalni. Tyle w tej mojej części, w której przedstawiłem rozwiązania firmy HST na kanalizację ogólnospławną. Oczywiście jest to niewielki wycinek wszystkich urządzeń, które firma HST ma w swoim asortymencie. Teraz chciałbym przekazać głos koledze, który opowie już o konkretnej realizacji montażu i naszych doświadczeniach z montażu tej kraty na przylewie burzowym w Krakowie. Wojtek, proszę. Witam Państwa ponownie. Moje nazwisko Wojciech Tomaszewski. Jestem kierownikiem projektu, kierownikiem budowy i od 12 lat pracuję w firmie Ekolunikon i realizuję obiekty gospodarki wodno-ściekowej. Na przełomie roku 2021-2022 zrealizowaliśmy pierwszy taki obiekt z zastosowaniem urządzeń HST i o którym w zasadzie wspominał już kolega. Jest to krata HSR. Cała inwestycja polegała na kompleksowej odbudowie, przebudowie komory przelewowej zlokalizowanej w Krakowie na kanalizacji ogólnospławnej. I widzimy tutaj jakby na zdjęciu efekt jakby wewnętrzny, podziemny. To jest część podziemna, zdjęcie po lewej stronie, a po prawej stronie mamy zdjęcie, które pokazuje serce tego obiektu, czyli szafę sterowniczą i zestaw siłowy elektrohydrauliczny, który uruchamia całą kratę. Jest to właśnie inwestycja, tak jak powiedziałem. Inwestorem inwestycji były wodociągi miasta Krakowa, a dostawcą kraty firma HST, o których produktach kolega bardzo szeroko opowiedział. Ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na takie aspekty inwestycyjne, które kluczowe są, myślę, że przede wszystkim dla użytkowników i zalet tych rozwiązań, które tutaj zastosowaliśmy. Tak jak widzimy, po lewej stronie mamy sytuację tej komory burzowej przed i po realizacji. Jakie główne zalety tych urządzeń? Patrząc z punktu widzenia wykonawcy i też użytkownika.
bardzo szybka możliwość realizacji takiej inwestycji przy jakby optymalnym zorganizowaniu procesu inwestycyjnego to jest okres około 4 miesięcy. Jest to kluczowe, myślę, dla użytkownika, by nie trwało to dłużej, by nie blokować możliwości przepływu ścieków, a z taką sytuacją jakby na obiekcie funkcjonującym, cały czas wymagającym pracy jest to bardzo ważne. Co dla mnie jako wykonawcy było tu kluczowe, to w zasadzie modelowa współpraca z użytkownikiem, z inwestorem, bardzo dobra komunikacja i pomoc w tym, żeby tą inwestycję sprawnie i jakby bez zwiększania kosztów zrealizować. W normalnych warunkach przez przedmiotową komorę przepływa około 1800 m3 ścieków na godzinę. Przy współpracy z użytkownikiem udało się ograniczyć tę ilość do 25%, czyli tak naprawdę rozpoczynając nasze prace mieliśmy do przepompowania około 450 m3 na godzinę. Nasze działania rozpoczęliśmy od zdjęcia stropu i właśnie przepompowywania tych ścieków. Początkowo wykonywaliśmy tą pompą spalinową na wężach elastycznych, lecz z czasem po zakończeniu prac rozbiórkowych i przygotowaniu wnętrza komory wykonaliśmy bypass sztywny z zastosowaniem 2 rurociągów 315 i 1 rurociągu DN250. Myślę, że efekt wykonania naszych prac jest zauważalny i pokazuje jakby skalę tych działań, a jednocześnie pokazuje, jaki mamy efekt końcowy, czyli zastosowanie wszystkich elementów w wersji nierdzewnej, antykorozyjnej, zabezpieczonej przed działaniem właśnie szkodliwych warunków, bo jakby zdjęcie po lewej pokazuje, jak w trudnych warunkach te urządzenie będzie musiało pracować. I te urządzenia są bardzo odporne właśnie na zanieczyszczenia, na trudne ścieki. Myślę, że użytkownik zawsze ma obawę, czy urządzenie wytrzyma, czy przy tych trudnych ściekach, które mamy w kanalizacji, czy sobie poradzi. Moim zdaniem sobie poradzi. Jest to urządzenie, które spełnia jakby już klasy i wymagania takie, które są stosowane na wejściu do oczyszczalni. Jest w pełni zautomatyzowane i przede wszystkim odporne. Napęd elektrohydrauliczny powoduje tutaj, że odporność i tego urządzenia i siła powoduje, że jest one w 100% skuteczne. Tak jak tutaj widzimy, za kratą został zainstalowany regulowany przelew ESK, który w zależności od poziomu przed kratą umożliwia nam regulowanie tym odpływem. Co ważne, aby to urządzenie działało w 100% sprawnie, ważne jest te serce zlokalizowane na zewnątrz, które zajmuje w zasadzie niewielkie gabaryty, bo jest to szafa dostępowa o wymiarach 1,5 metra na 2 metry i wysokości 1,8, w której zainstalowana jest szafa sterownicza ze sterownikiem Siemens, napęd elektrohydrauliczny i cały system monitoringu. Dzięki temu użytkownik w zasadzie nie musi obsługiwać tego urządzenia, a jedynie dozoruje je z dyspozytorni, ma pełny podgląd, 24 godziny na dobę. Kamera pokazuje stan pracy urządzeń i w przypadku choćby jakiegoś awaryjnego zapchania, blokady i tak dalej, może w każdej chwili zareagować i wysłać ekipę serwisową do odetkania lub odblokowania tych urządzeń, co w zasadzie nie powinno mieć miejsca. Tak czy inaczej ma taką możliwość i nie wymaga to tak naprawdę wchodzenia do tej komory i wykonywania tam jakichkolwiek prac konserwacyjnych bez stwierdzenia tego wcześniejszego w ramach monitoringu. Cały układ jest opomiarowany,
Mierzymy tutaj poziom ścieków przed kratą, za kratą. Układ wyposażony jest w oświetlenie. Także wszystko, co mamy pod ziemią w komorze przelewowej, jest monitorowane z zewnątrz i kontrolowane. Mamy tutaj wiele właśnie takich efektów środowiskowych. Co istotne dla mnie też jako praktyka, brak konieczności obsługi ludzkiej. Są to warunki trudne, gazoniebezpieczne, więc jeżeli mamy szansę ograniczenia tego, to zawsze to realizujemy właśnie w obiektach gospodarki wodno-ściekowej i tutaj zostało to zastosowane. Obiekt jest zamknięty, została zastosowana pełna hermetyzacja obiektu z zastosowaniem neutralizatorów. W 100% zabezpieczyliśmy rzekę przed dostawaniem się zanieczyszczeń mechanicznych i zabezpieczyliśmy sam obiekt właśnie przed korozyjnym działaniem ścieków. Efekty technologiczne to, tak jak już wcześniej wspominałem i kolega też wspominał, komplet materiałów nierdzewne, krata, co istotne, samooczyszczająca się. Nie ma takiej potrzeby, żeby pracownicy musieli tam wchodzić i ją oczyszczać. Ona sama się oczyszcza. Oczywiście pracuje tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czyli poziom ścieków przed kratą podniesie się na tyle, że ścieki zaczną przez nią przepływać. W innych warunkach krata cały czas jest w postoju i gotowości do pracy. Poprosiłbym jeszcze koleżankę może, żeby w tej chwili pokazała Państwu film z naszej realizacji, bo może nie każdy miał okazję się z nim zapoznać. Problem zanieczyszczeń prowadzonych przelewami burzowymi z kanalizacji deszczowej ciągle narasta. O ile mamy, tak jak w Trójmieście, kanalizację rozdzielczą, potrafimy nad tym zapanować. Istnieją zbiorniki retencyjne, osadniki, separatory i firmy technologiczne potrafią tym problemem zarządzić. O tyle w przypadku kanalizacji ogólnospławnej problem jest dużo większy. Na szczęście są już rozwiązania, które możemy wykorzystać do podczyszczania tych ścieków. Między innymi nasz partner, firma niemiecka HST, dysponuje samooczyszczającą się kratą typu HSR. Dzięki tym rozwiązaniom potrafimy usunąć większość zanieczyszczeń z mieszaniny ścieków i wód opadowych. Jesteśmy na budowie przelewu burzowego zlokalizowanego na kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie. Celem tego projektu był montaż urządzeń technologicznych, głównie kraty oczyszczającej, montaż instalacji elektrycznych, sterowania, AKPiA oraz wyłożenie komory powłoką bazaltową. Zamontowaliśmy kratę HSR produkcji HST, układ sygnalizacji alarmów, układ monitoringu i wizualizacji. Dzięki światłowodowej komunikacji z dyspozytornią wodociągów krakowskich obiekt jest w zasadzie całkowicie bezobsługowy i monitorowany przez 24 godziny na dobę. Wir haben hier unser erstes Projekt mit der Firma Equal Unicon in Krakau und wir möchten gemeinsam installieren Reinigungstechnik, um Abwasser, um Regenwasser sauber in die Flüsse, in die Gewässer zu leiten. Wir machen solche Anlagen in China, in Luxemburg, in Frankreich, in Deutschland, also in vielen, vielen Ländern dieser Welt und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch mehrere hier in Krakau installieren. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z wodociągami miasta Krakowa zrobiliśmy bezprecedensowy krok na drodze czystej rzeki z Krakowa aż do Gdańska. Zapraszam do współpracy i jestem przekonany, że te rozwiązania znajdą zastosowanie w wielu polskich miastach.
Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zapraszamy do sesji pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie, które się pojawiło. Czy spośród przedstawionych urządzeń mamy już w Polsce w praktyce takie rozwiązania? Tak, mamy właśnie tą kratę w Krakowie, która była prezentowana i według mojej wiedzy jest to jedyne urządzenie, które jest zainstalowane w Polsce. Oczywiście w krajach zachodniej Europy takich rozwiązań jest bardzo dużo, więc jeżeli chodzi o referencje, to takich referencji zagranicznych jest bardzo dużo. Kolejne pytanie, czy jest graniczna ilość zanieczyszczeń stałych, która jest na kracie, czy jest niebezpieczeństwo przedostania się do odbiornika? Graniczna ilość zanieczyszczeń stałych, która jest na kracie, to jest każdorazowo, indywidualnie weryfikowane poprzez kontrolę poziomu ścieków przed kratą i za kratą, czyli system sam dopasowuje prędkość czyszczenia tej kraty do warunków lokalnych, chwilowych, które znajdują się, które są w obiekcie w danym momencie. Czy jest niebezpieczeństwo przedostania się tych zanieczyszczeń do odbiornika? Oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, ale to są sytuacje krytyczne, kiedy na przykład krata przestanie działać, o czym mówiłem, napęd z jakichś przyczyn na przykład nie zadziała i ścieki przeleją się górą ponad kratą, co oczywiście jest sytuacją, że tak powiem, ekstremalnie wyjątkową. W normalnych warunkach te wszystkie zanieczyszczenia zatrzymywane są na kracie i z powrotem cofane do kanału ogólnospławnego kierowanego na oczyszczalnię. Czyli odpowiadając, w normalnych warunkach nie ma takiego niebezpieczeństwa. Kolejne pytanie, na jakie wielkości opadów powinna być dobierana krata HSR? Ciężko powiedzieć, na jakie wielkości opadów. Ta krata jest dopasowywana do konkretnego przelewu burzowego, do istniejącego pozwolenia wodnoprawnego, które jest wydane dla danego przelewu, czyli to nie jest tak, że my dobieramy kratę i następnie budowana jest komora przelewowa, tylko krata jest dopasowywana do danej komory przelewowej, tak żeby nie zmieniać parametrów hydraulicznych tej komory, jeżeli nie ma oczywiście takiej potrzeby, a jedynie żeby ograniczyć ilość zanieczyszczeń stałych, czy zminimalizować te zanieczyszczenia stałe odprowadzane do odbiornika. Oczywiście wraz ze ściekami cały czas ładunek HZT, BZT jest wprowadzony, czyli te ścieki nie są ściekami czystymi, oczyszczonymi, one są oczyszczone z zanieczyszczeń stałych. Pytanie, a co się dzieje ze skratkami? Tak jak wcześniej mówiłem, te skratki, czy te zanieczyszczenia, które zatrzymują się na kracie, są usuwane z grzebłami i następnie trafiają z powrotem do kanału ogólnospławnego skierowanego przepływem do oczyszczalni ścieków, czyli te skratki spadają do ścieków i są odprowadzane na oczyszczalnię, czyli nie ma gospodarki z kratkami na takiej kracie na przelewie burzowym. Kolejne pytanie, jak skoordynowano hydrauliczną charakterystykę przelewu z charakterystyką piętrzenia na kracie? Czy było to modelowane? Wszystkie dane dotyczące tej kraty, dotyczącej charakterystyki piętrzenia były przekazane do naszego partnera, do firmy HST
i firma HST określiła, dobrała, wsparła technicznie projektanta, tak żeby tą kratę, te wszystkie parametry, a później automatykę odpowiednio dobrać. Kolejne pytanie, w jaki sposób są ustalane możliwości odbiornika kanału poniżej kraty, aby sterować poziomem kraty? No tutaj znowu, wszystkie dane muszą być zebrane na etapie doboru projektu takiej kraty i przekazywane są właśnie do firmy HST, która ustala sposób sterowania, określa, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, parametry pracy takiej kraty. Ja może jeszcze dodam, przed kratą jest mierzony poziom napełnienia w kanale odpływowym i w momencie, kiedy ten kanał napełnia nam się, czyli tak naprawdę ogranicza nam się możliwość odbioru przez oczyszczalnię, to krata nam się jakby uchyla, umożliwiając zwiększenie przepływu do rzeki. Czyli tak naprawdę to odbiornik właściwy oczyszczania ścieków decyduje nam, czy zrzucamy te ścieki do rzeki, czy nie. Dopóki oczyszczalnia jest w stanie to przyjąć, czyli poziom przed kratą, jakby mierzony poziom przed kratą decyduje o poziomie otwarcia nam przelewu regulowanego. I to jest właśnie, to steruje odpływem do rzeki. Kolejne pytanie. Proszę o wyjaśnienie kwestii naliczania opłat za nadmiarowe powyżej 10. Jak wyliczona została stawka rozporządzenia, rozporządzenie tego nie reguluje wprost. To, co podałem, czyli te 250 za metr sześcienny na sekundę, to nie jest stawka za nadmiarowy zrzut, tylko to jest za odprowadzenie do środowiska, ale tutaj nie jestem osobą kompetentną, żeby wyjaśnić te zagadnienia prawne, które są zlokalizowane, umieszczone w różnego rodzaju przepisach, więc niestety tutaj na to pytanie w pełni nie odpowiem. Kolejne pytanie, czy można poznać przybliżoną cenę takiej kraty, na przykład tej montowanej w Krakowie? W celu poznania przybliżonej ceny kraty proszę o kontakt bezpośredni z przedstawicielami firmy Ecolunicon. Możemy, że tak powiem, wtedy porozmawiać o konkretach czy o innych inwestycjach, które są w zamierzeniu. Kolejne pytanie, w jakim stopniu zmniejsza się wydajność przelewu burzowego po zainstalowaniu kraty i wzrasta dopływ do oczyszczalni? Krata w zależności od swoich gabarytów ma określoną wydajność. Teraz wszystko zależy od indywidualnego przypadku, czy można zainstalować przelew o tych samych parametrach, czy on się tą kratę na przelewie o tych samych parametrach hydraulicznych, jak było bez przelewu, bo może krawędź przelewowa jest odpowiednio długa i następuje jedynie zwiększenie spiętrzenia przed kratą, a wydatek jest przez kratę, przez przelew jest taki sam, czy też z jakichś przyczyn zamierzonych chcemy ograniczyć wydatek na przelewie i skierować nadmiar do oczyszczalni. To wszystko zależy od uwarunkowań lokalnych danego przelewu i jest indywidualnie, że tak powiem, konsultowane zarówno od strony projektowej, jak i wykonawczej takiej kraty na etapie projektu. Czy wykonuje się kraty po łuku i czy nie ma wtedy problemów z czyszczeniem poszczególnych sekcji krat? Kraty po łuku nie kojarzę takiego rozwiązania, co może być problematyczne z perspektywy hydrauliki sterującej zgrzebłami. Można na takim
łuku zainstalować kilka krótszych krat, tak żeby zrobić ją z odcinków prostych, umieszczonych właśnie na krawędzi przelewu. No i tak jak powiedziałem, czy nie ma wtedy problemu z czyszczeniem poszczególnych sekcji krat? No jeżeli zastosujemy krótsze, proste kraty, to tego problemu nie ma. Widzę, że to są wszystkie pytania, które się pojawiły. Teraz zapraszamy do wypełnienia ankiety, która się u Państwa pojawiła. Jeżeli są Państwo zainteresowani rozmową, proszę o zostawienie swojego numeru telefonu i będziemy się z Państwem kontaktować. Oczywiście, jeżeli nie chcą Państwo tutaj zostawiać kontaktu, zawsze można się kontaktować z naszymi przedstawicielami, którzy są w terenie. Wszystkie kontakty są umieszczone na stronie Ecolunikon i tam można znaleźć osobę, która działa w danym rejonie. Ta osoba bardzo chętnie się z Państwem skontaktuje, porozmawia o konkretnych problemach, więc oczywiście do takiej formy kontaktu też serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za to, że poświęcili Państwo swój czas, żeby zapoznać się z rozwiązaniami przeznaczonymi na kanalizację ogólnospławną, poznać szczegóły naszej realizacji w Krakowie, o których bardzo interesująco opowiedział kolega Wojtek. No i zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.